Te kolano mnie tak boli, kurde. Wczoraj tutaj tak potknąłem się i o kamyki tam przy ognisku, kurde. To kolanem przyziemiłem i boli mnie, kurde, teraz. Wczoraj tak nie czułem, dzisiaj już trochę gorzej. Najgorzej to przy kucu wstać na przykład, nie? No, dzisiaj słońce za lekkimi chmureczkami, ale jest też fajnie. Zaraz się gdzieś przemieszczę. Nie wiem, czy nie pojadę tam do Głuska, do tego tam, gdzie byłem na rowerze w poprzednim odcinku. Tak obcykać to dokładnie. Nocka minęła bardzo fajnie. Kurde, patrzcie, ognisko się rozpaliło. Zaczyna poddymiać tam. Wiatr rozdmuchuje. Solar już mi pakuje z 80 watów. Także jest spoko. Głowa mnie lekko boli. Mam niewłaściwą poduszkę, dlatego. Właśnie, muszę kupić poduszkę. Mam taki twardy klocek, kurde, pod głową, słuchajcie, że kurde masakra jest. I tak jak wstałem rano, taki kurde, aż mnie kark bolał, nie? I tego mnie głowa boli delikatnie. Zaraz się rozrusza człowiek, to będzie ok. Czekaj, coś chciałem Was zapytać. Słuchajcie, mam do Was pytanie natury technicznej, może ktoś będzie wiedział. Jakie anteny zastosować do tego routera? Już Wam pokazuję routera. Tak bardziej bliżej, specyficzniej. Kurde, chodź tu. O, to będzie najlepiej. Mam taki router, jest to taki router domowy Huawei. I tutaj z tyłu są takie małe, coś z 9 w nazwie, takie anteny. I jakie tu anteny można by było podłączyć, żeby zwiększyć zasięg internetu? Bo jak pamiętacie, ja miałem takie anteny. Mam je gdzieś nadal takie, ale one do dupy są, kurde, mam wrażenie, że one jeszcze gorzej działają niż sam router, te anteny co ma. Co tu kupić, żeby zwiększyć internet? Może wiecie, może się znacie. Ja to kompletnie się na tym nie znam. Na mnie wtyczka, antena i koniec. A te anteny co miałem to kosztowały 30 zł. Jakieś gówno, nie? Jak tam drawa? Będziemy zobaczyć. Płynie. A drawa ciągle płynie. Przemieścimy się 10 km stąd i to zrobię zaraz do miejsca, w którym byliśmy na rowerach. Fajne miejsce. Idę zobaczyć, jak to wygląda o tej porze roku. O! To wsiadam, tylko muszę przystosować samochód i lecę. Muszę solara schować i podlecimy tam, zobaczymy. Może tam będzie internet. Muszę coś porobić w necie. No tak, zamknięte. I już. Pojadę tam, puszczę tam drona, zobaczymy jak to z góry wygląda, bo sam jestem ciekaw. Czekajcie, tu trzeba wszystko porobić tak, bo tutaj laptop mi coś robi, on musi robić, więc to będzie jeszcze tutaj jechał. O. No i dobrze. Prawie jesteśmy gotowi. Dobra, jest. Prawie jesteśmy gotowi. Router bo spadnie. Dobra, router na razie do torbena. O, teoretycznie. A, jeszcze coffee. Kaweczkę trzeba dopić, bo jakby to było inaczej. Ale już starczy. Samomyjący kubek. No rzeczywiście jest samomyjący. Jak jedziecie na 3 dni, to naprawdę nie trzeba nic więcej. Opłukać, no taki wirek się zrobi. No i już. Teoretycznie jesteśmy gotowi, więc wsiadam za stery i jedziemy. Jak tam napięcie? 11,7. Perełka odpalisz? Bez problemu. 2 dni stania.
No tak, ale akumulatora nie używam prawie w ogóle, nie? No to lecimy, słuchajcie, mam 10 km, jak możecie zobaczyć. Także bardzo blisko. Zobaczymy, jak tam jest. Jest godzina 10:17. Co ja gadam? 10:06. Jedziemy. Trasa wiedzie troszeczkę inaczej. Normalnie z Pstrąga jak wyjeżdżam, to jadę tutaj przy wjeździe w lewo, a tam gdzie ja jadę, jedzie się w prawo, tak bardziej pod skosiem. Jeździłem już tymi trasami nieraz i wiem, jak tam się jedzie. Wszędzie jest bruk, nieprzyjemny, ale przemieścimy się powoli, będzie ok. O, i taką prędkością patrolową sobie polecimy. Spójrzcie, jak pięknie las wygląda teraz, kurka, fajna sprawa. Zielono, przyroda budzi się do życia. O, zobaczcie, widzicie, tak muszę jechać, tak w prawo, bardziej po skosie i już. Zobaczcie ten ekran, powiem wam. No przykleiłem, co wtedy pamiętacie w tym odcinku z wyjazdu na Barnimie. Dobrze mówię? No nieważne. Przykleiłem go do kokpitu i powiem wam, no trzyma ta taśma jak cholera. Ekran cały czas działa bardzo dobrze. Zobaczcie, jaką wyczesaną wielką mapę mam. Fajnie to wygląda. Jak dla mnie bomba, nie? Fajnie, że powstają w ogóle takie wynalazki. Mi się podoba, ja to uwielbiam. Gadżety elektroniczne, tak jak te Victrony, jak akumulatory z BMS-ami, z Bluetoothem. Wszystko lubię, wiecie, ja jestem zboczony na punkcie monitorowania, mierzenia, ważenia, lubię to. No i to jest jak mój miód na serce, kurde, to mi się tak podoba. Wszystko wiem. Zobaczcie, ile laptop, który tam z tyłu pracuje na siedzeniu, zabiera energii. Jadę i tylko ładowanie mam 10,7 amper. Czyli z jakieś 8-7 coś zabiera sam laptop w tej chwili. No bo on tam robi, co on robi? Robi pliki proxy, czyli ten procesor ma co robić no i słychać po laptopie, wiatraki chodzą mocniej, no to są, wiecie, graficzne rzeczy, dlatego to tak żre tego prądu, ale niedługo będą dwa akumulatory na pokładzie, dwa Oriony Victrona, także będzie zajebiście. Patrzcie, Marcin po lesie jedzie nielegalnie, kurde, Marcin, jak możesz, a mogę, jak to mi zabroni, donieście, że po lesie jeżdżę, kurde, taki będę, że będę po lesie jeździć. Nie no, żartuję, spokojnie, to jest dojazd do parkingu nad jeziorem, nie powiem jakim, ale to jest dojazd do parkingu, spokojnie, miejsce postoju pojazdów. Ale takie tereny to ja lubię. Takie oto miejsce. O Jezu, moje nogi. Znaczy moja stopa. Pamiętacie chyba pewnie to miejsce, co? Tam jest bardzo fajne takie miejsce z taką... Tam była chyba zjeżdżalnia dla dzieci, taka mała plastikowa. Byliśmy tu na rowerach. A w pobliżu tutaj z Jarem byłem też. Na jednej nocce. No, generalnie fajne miejsce. Zaraz pójdziemy tam, tylko coś założę, bo piździ, kurde. Chodzę jak kaleka. No tak mnie ta stopa boli, że dajcie spokój. Biorę prezesa i się przejdziemy. Patrzcie, to Lediwy zachodniopomorskie. Te sosenki są lepsze niż palmy, kurde. O, to jest ta miejscówka. To żeśmy na rowerach przyjechali. To drewno i tu leży specjalnie, żeby samochodami nie wjeżdżali pewnie, bo tam też jest z tamtej strony taki podjazd, też takie kłoda taka zwalona. Bo ludzie to wszędzie wjadą, nie? Ale z drugiej strony, komu to przeszkadza? Już niedługo majóweczka, to pewnie tutaj się zaludni co nieco. Zobaczcie, jak tu świetnie jest. Baja bongo. Woda taka trochę szmaragdowa, nie? Widać, te stoły są, tutaj na rybki muszą przyjeżdżać. Jak nic. Oła! Patrz, gdzie chodzisz. No dobrze mówiłem, tutaj jest ta zjeżdżalnia dla dzieci. Trzeba będzie tu podjechać kiedyś z dzieciakami.
Zobaczcie, dla nich to bajka, kurde. Trochę niebezpieczne, bo pęknięte tutaj, ale to nic. Piękna sprawa. Jeziorko nieduże, bo takie niewielkie jest, ale kurde, kajak można tu przywieźć, zwodować. Ale wieje. No nic, puścimy ptaka mimo wiatru. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. No to tak to wygląda. Ciężko się lata, bo strasznie wieje. Zobaczcie, po tych drzewach widać, nie? Jak strasznie się kołaczą. No tutaj mam taki stolik, zobaczcie jeszcze. Nie pierwszej świeżości, ale nieważne. No jeziorko bardzo fajne. Do popływania kajakiem, takie szmaragdowe, fajne. Mnie się podoba. Fajnie tu przyjechać z dzieciakami, tylko tu pewnie pełno ludzi będzie w lato. No ale spróbujemy kiedyś tu przyjechać. Może akurat się uda, że nikogo nie będzie. Dobra, idę do busa popracować trochę na kompie, bo mam trochę montaży. Także sobie porobię co nieco. Później jeszcze jakiś posiłek może zjemy, zobaczymy. Jest godzina, jeszcze 12 nawet nie ma. Młoda godzina, fajnie jest. Tutaj w okolicy, gdzie jestem, to jest naprawdę masa miejsc, gdzie można się zatrzymać. Na Dolnym Śląsku jak byłem, no kuźwa, widzieliście, masakra, no nie ma się gdzie wyszczać nawet. Lasów żadnych, nic, kurczę, znaczy, lasy są, ale żeby zatrzymać się, wiecie, jakaś pagódka, coś tego, rzadko. Rzadko z tego, co widziałem, dlatego nasz rejon tutaj jest naprawdę jeszcze zielony. Mówię jeszcze, bo przecież wycinki trwają non stop. Nawet tam u mnie widzę, tiry, kurde, z tym drewnem popierniczają non stop. Kiedyś słyszałem, że nasadzają więcej drzew niż wycinają. No ale widzieliście te nasadzenia? Drzewko przy drzewku. Albo taki lasek już, który odrósł troszeczkę. Czy to jest jak las? Czy hodowla? To już nie jest las. To jest las, o. To. Te drzewa tak jak rosną. Wolno rosnące samosieje. To jest prawdziwy las, a nie nasadzenia. Poza tym zanim te drzewa wyrosną, to minie zdążą wyciąć wszystko i będzie same młode drzewka będą. No już popracowałem trochę. Właściwie zrobiłem 3 odcinki w busie. Także zaoszczędzi mi to trochę czasu. No i co? Jest godzina 14. Trzeba jechać dalej. Bo moja podróż się nie kończy. Moja podróż się nigdy nie kończy i nigdy nie skończy, mam nadzieję. Póki starczy mi sił, będę nawijał kilometry. Perle, oby jak najdłużej. Już niedługo jest zlot w Sfornych Gaciach. 8, nie czekajcie, w maju jakoś tak, nie pamiętam który. 20 tam któryś jest w Sfornych Gaciach właśnie zlocik. Zamierzam na nim być, jak najbardziej. Masa fajnych, wspaniałych ludzi. Fajna atmosfera i w ogóle. I tym razem chcę trochę więcej tam pojeździć rowerem. Także wezmę sobie mojego niezawodnego Engwaka. Mam 2 baterie teraz wymienne, także spoko luz. Fajna sprawa. I jadę, także jak ktoś tam będzie z ekipy, to bierzcie rowery, to sobie pośmigamy razem. Kurde, co za pogoda. Takie dzisiaj słonko za chmurami. Wczoraj to było bajabonga. W poprzednim odcinku to widzieliście. Naprawdę bajabongo, kurczę, zero chmurki. Tylko wiaterek był. I całe szczęście, że ten wiaterek był, bo by było za gorąco. A dzisiaj takie raz jest słońce, raz nie ma. Czasami takie porywy wiatry są, że myślę, że jakiś deszcz będzie zaraz padał. Ale w pewnym momencie sobie tak siedzę tutaj, słuchajcie, i nagle takie łubud, coś bęboli, nie? Tam za jeziorem, nie? Mówię, co jest grane? Ja nawet wyszedłem z busa, mówię, patrzę, co się dzieje, no nic nie widać, nie? I później ten hałas się przenosił cały czas tutaj, tak tu w tą stronę i podejrzewam, że to właśnie są te samochody, co wożą kłody drewna. One tak tarabanią, kurde. Było tu 3 ludzi.
Siedzieli sobie tam. Troje dzieciaków generalnie z pieskiem. Wcześniej słyszałem tego psa, myślałem, że to gdzieś tam za jeziorem, nie? A to jednak tutaj przyszli sobie, może miejscowi, cholera wie, bo stamtąd przyszli, o, a tam sobie poszli. A patrzcie na tą miejscówkę, w ogóle taka miejscówka jest też zajebista na nockę. Tylko że nie można ogniska palić, ale jak mówię, ognisko nie zawsze jest konieczne. Ale jest śmietniczek, jest wiatka. I wiecie co? Ja tutaj kiedyś przyjadę. Wbrew pozorom ogniska widziałem, że tam palą, na tym cyplu, gdzie byliśmy wcześniej. Trochę na nielegalu. Ale jak myślę, że małe ognisko się rozpali, to tam wiecie. Ale wy tego nie róbcie tego w domu, nie wolno. Jadąc tutaj, wjechałem na patyk leżąc, taki większy konarek leży, jak pieprznęło coś, myślałem, że z boku gdzieś walnęło, ale śladu nie widzę od kształcenia, także dużo hałasu i nic z tego. Dobrze, więc zbieram się dalej w trasę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś na drodze.